Ostatni pilot. Kapitan O'Hara po 10-godzinnej warcie na mostku, zamiast odpocząć zasłużenie w swoim pokoju, musiał zmienić plany. Na statku zawył alarm, a wszystkie pomieszczenia rozświetliło czerwone, pulsujące światło. Uwaga, to nie są ćwiczenia. Uwaga, to nie są ćwiczenia. Krzyczał głos z głośników. Wszyscy piloci mają pojawić się w hangarach. Hangary 1, 4, 7. Wyliczał nieokreślonej płci głos. Co ciekawe, kapitan O'Hara nawet go nie słuchał. Znał tą formułkę na pamięć, a zresztą on wiedział, co miał robić. Ubrany w granatowy skafander z logo na piersi, przedstawiającym ziemię, pobiegł w stronę hangaru numer 3, mijając w korytarzach szeregowych pilotów. Był na prostej, gdy wpadł na niego żołnierz. Los chciał, że zderzył się ze znajomą mu osobą. Kapitan miał ochotę podziękować Bogu za to, że zdążył ostatni raz spojrzeć bratankowi w oczy. Teo! Krzyknął. Kapitanie! Zaczął chłopak, ale gdy minął go ostatni kolega, odezwał się mniej oficjalnie. Wujku! Drateni nas atakują! Z nadprzestrzeni wyskoczył ich statek matka. Mamy okazję go zniszczyć, poinformował O'Hara. Zarząd nie dopracował tego planu i w tej misji nie miało być szeregowych, rzekł zaskoczony Teo. Tak, wiem. Zmienili zdanie w ostatniej chwili, stawiając na liczebność. Idioci, przeklął kapitan, po czym położył dłoń na ramieniu bratanka. Zdążyłem przypisać cię do mojej grupy. Trzymaj się blisko mnie. O'Hara, wykorzystując swój stopień, wiedział, że tą wieścią dodał Teo otuchy. Podniosły się także jego morale. Nie każdy z młodych pilotów miał ten zaszczyt walczyć u boku członka rodziny. A choć od pokoleń rodzina O'Hara zaciągała się do oddziału pilotów, często zdarzało się, że służyli w zupełnie różnych kwadrantach galaktyki. W tym przypadku kapitan również skorzystał ze swoich wpływów, aby bratanek odbył służbę na jego krążowniku. Chciał go mieć na oku, szczególnie po tym, gdy 4 lata temu stracił starszego brata w akcji bojowej. Pozwól mi być na szpicy, Teo zaskoczył go prośbą. Zwariowałeś? Nasza rodzina nie słynie z dobrych żartów. Wuj otworzył szerzej oczy, mijając chłopaka, aby ruszyć korytarzem do hangaru z dowódczymi myśliwcami. Znam plany, jestem szybki, to pozycja dla mnie. Teo postąpił krok za wujem, gdy ten nagle obrócił się nerwowo i spojrzał mu głęboko w oczy. W tej jednej sekundzie zapanowała przerwa między słownym pojedynkiem. W walce na spojrzenia grozy dodał im dźwięczący alarm. Blask czerwonych lamp odbijał się w surowych oczach O'Hary. Ten spotkał się z równym sobie spojrzeniem. Szpica należy dla kapitana, odparł spokojnie, niskim głosem. W planach C-13 odbędziemy plan C-14. Co? Do Syriusza, już! Popędził go wuj. Czerwony alarm, który wściekle pulsował w futurystycznym, białym korytarzu, powiadomił dowódcę, że nadszedł dzień próby. Tego O'Hara bał się najbardziej. Patrząc w oczy bratanka, widział w nich jednak pewność siebie i odwagę. Wierzył w umiejętności chłopaka, choć serce ściskało mu się ze strachu o jego życie. Teo ćwiczył atak na statek Matkę Dratenów, od kiedy tylko zaczął naukę w Akademii Wojskowej. Plany taktyczne zmieniały się jednak z roku na rok i tylko najwyżsi rangą dowódcy wiedzieli, jaki konkretny z nich został wdrążony. Plan numer C-13 obowiązywał dopóki nikt nie oświecił eskadr bojowych w trakcie lotu, że jest inaczej. W wykonaniu konkretnego planu ataku kapitan mógł dobrać sobie do grupy odpowiednich pilotów. Bywało, że dowódcy często sprzeczali się o konkretnych żołnierzy, doceniając ich wyjątkowe umiejętności. O'Hara zdołał dobrać sobie odpowiednich ludzi, w tym bratanka, ceniąc w młodych, narwanych i ambitnych pilotach ich determinację, szybkość i nerwy trzymane na wodzy. W hangarze wrzało jak w piekle. Głos z korytarza rozbrzmiewał na szerokiej hali jak demiurg. Złowrogie wytyczne podgrzewały atmosferę wraz z pulsującym czerwonym blaskiem. Piloci biegli do swoich myśliwców, mijając się z latającymi dronami. Maszyny zwinnie omijały ich w przypadku zderzenia niczym sprytne muchy. Latały pod myśliwcami, podając mechanikom narzędzia, bądź same prędko dospawały kable i metalowe uszczelki. Z grubych, harmonijkowych rur dotankowywano myśliwce, nawet gdy pilot był już na miejscu i szykował się do lotu.
Główni inżynierowie sprawdzali komputery pokładowe każdej maszyny, ukrywając się w wieży kontrolnej. Przez szerokie okno mieli wgląd na całą halę i rzędy myśliwców bojowych, które niczym uśpione osy czekały na ich potwierdzenie na start. W komputerze informacja o zamknięciu włazu była jasna, choć większość z inżynierów zerkała jeszcze badawczo z góry na maszynę, którą obsługiwano. Dostrzegłszy z góry asystenta machającego energicznie rękami, zdawali sobie sprawę, że serwis został pomyślnie ukończony. Eskadra Syriuszy była prawie gotowa, a gdy inżynier wcisnął zielony symbol ptaszka przy blueprincie jednego z myśliwców, grupa kapitana O'Hary była w komplecie. Myśliwiec odpalił silniki, które zaryczały jak tygrys. Ruch powietrza zatrząsł odlatującym prędko dronem. Maszyna wyjechała na główną nawę, aby skierować się wprost na pas startowy. Tam pilot musiał dostać zgodę na wylot, ale nie musiał długo czekać. Szczególnie, że już za nim ustawiała się kolejna eskadra. O'Hara pociągnął drążek i silnik pod skrzydłami otworzył się, wydłużając sprężony niebieski płomień. W hali zawrzało, a świst przewrócił kubek z kawą jakiegoś mechanika. Myśliwiec wystrzelił do przodu niczym pocisk i wyleciał w próżnię kosmosu, pozostawiając za sobą błękitne wstążki silników. Kosmos kojarzył się z próżnią o nieograniczonej przestrzeni i z niezliczoną ilością gwiazd, gdy Tio wydawało się, że akurat tutaj brakowało miejsca. Eskadry myśliwców tłoczyły się lecąc do swoich grup i szczerze powiedziawszy, pierwszy raz widział całą flotę sprzęgniętą do ataku. Najdalsze grupy znanych mu maszyn migotały niczym gwiazdy, a odróżniał je od nich tylko błękitny blask. Plany C-14, których nie znał, musiały być jednak poważne, skoro wojsko szykowało cały zasób swoich sił na walkę z ekspansywnym wrogiem. Od rozmyślań oderwał Tio dopiero inny myśliwiec, który przeleciał obok niego. Maszyna była nieco większa i o białym kolorze. Jego podwójne skrzydła wymalowano w czerwone paski, których ilość odwzorowywała pagony dowódcy. Numer maszyny, jak i sama nazwa była widoczna z tej odległości, dlatego Tio wiedział, kto go minął. Powracając do rzeczywistości i skupiając się na zadaniu, jakie na niego czekało, poprawił się w fotelu i poleciał za wujem. Syriusz IV zgłasza się do Zero Niebieskiego. Teo, zgłoś się. Kapitan O'Hara wywoływał bratanka. Tutaj Zero Niebieski, odpowiedział mu Teo. Oznaczyłem cię na pulpicie, żeby cię nie zgubić podczas walki. Będę się trzymał blisko, ale nie wiem, jakie głupoty jeszcze wymyślą na mostku dowodzenia. Dlatego pilnuj się, proszę. Spokojnie, dam sobie radę, nie mam 5 lat. Teo zakończył swoją wypowiedź śmiechem, ale jego wuj mu nie zawtórował. Rozluźnienie atmosfery zadziałało więc w drugą stronę i chłopak prędko umilkł, czując, że zaraz będą kroić tą rodzinną chmurę nożem. Twój ojciec poświęcił się dla mnie w podobnej bitwie. Nie chciałbym stracić i ciebie. Głos wuja zabrzmiał spokojnie i rozwiał ów chmurę. Tio poczuł, jak po jego ciele rozlewa się ciepły spokój, a mięśnie ramion rozluźniły się. To przyjemne uczucie nieco go zaskoczyło, gdyż pierwszy raz usłyszał w głosie wuja troskę. Nie wiedział dlaczego, ale przypomniało mu to dom. Nie jestem chyba aż tak złym pilotem? Tio próbował na powrót rozweselić sytuację. Jesteś doskonałym pilotem, dlatego cię wziąłem. Ton głosu się nie zmienił, a to już oznaczało jedno. Plany ataku C-14 musiały być szyte grubymi nićmi. Tio skorzystał z okazji, że są sami na linii. Co się dzieje? Zapytał poważnie. Musimy zniszczyć statek dowódczy. To będzie ich flagowiec. Stąd te wszystkie siły. Teo zerknął na eskadry całej floty. Statek matka wylatuje z ich planety raz na kilkaset lat. Wyposażona jest w działo, które ładują właśnie te kilkaset lat. Tak wiem, odparł Teo. Drateni potrafią niszczyć planety. Teo, oni lecą na Ziemię. Że co kurwa? Teo powiększyły się oczy. Musimy ich powstrzymać tu i teraz. A jeżeli nie damy rady, to nasza cywilizacja zniknie z powierzchni. Zaczął wuj. W ogóle przestanie istnieć. Dokończył Tio, czując jak oblał go zimny pot. Dokładnie. Dowództwo wdrążyło plany C-14, czyli, mówiąc potocznie, walka do ostatniego żołnierza. Ja pierd... Umilkł,
choć nie z powodu wulgarnego języka. O dziwo jego wuj tolerował przekleństwa, bo w końcu sam potrafił soczyście skomentować rozkazy zwierzy. Wuj również umilkł, chcąc, aby Teo przyswoił niewygodną prawdę, a być może zdążył jeszcze podjąć właściwą decyzję. Mamy jeszcze czas. Możesz zrezygnować, jeśli... O czym ty mówisz? Zaśmiał się Teo. Jesteśmy O'Hara, skopiemy im tyłki, rozpierdolimy tą matkę na kawałki i jeszcze zdążymy napić się piwa przy dzisiejszym meczu Astrobalu. Co dwóch O'Hara to nie jeden. Rób swoje, a ja zrobię swoje. Jesteśmy O'Hara. Teo zapewnił go pewnym siebie głosem. Przygotuj się. Włączam pozostałych. Tak, sir. Łącze na pulpicie zalśniło na błękitno, przerywając rodzinną więź. Na linii zaczęli kolejno odzywać się koledzy. Eskadra niebieskich dolatywała do swojej grupy, aby ustawić się za kapitanem. Myśliwce formowały się w grot, na którego czubku wisiała biała maszyna dowódcy. Leciał spokojnie i prosto, przyjmując w tym czasie rozkazy. Wtedy też kapitan milkł i zostawiał linię pilotom, aby mogli nieformalnie ze sobą pogawędzić. No dalej, gadaj. W słuchawce zabrzmiał głos kolegi, który wykrzywił usta Teo w szyderczym uśmieszku. Spadaj, Rob! Skwitował. No ej. Spadaj! Zaraz się dowiesz co i jak! Oho, będzie ostro. Wtrącił się kobiecy głos. Skupcie się, a wrócimy wszyscy na mecz. Teo zabrzmiał poważnie, sprawiając, że na linii rozbrzmiały gwizdy. Zabrzmiał jak kapitan. Co ty pierdolisz? Jak generał. Chłopak zawtórował śmiechom. Ta banda drani, z którymi trenował, walczył i pił piwo, potrafiła być czasami miła. Z początku podeszli do niego niepewnie, gdy dowiedzieli się, kogo był bratankiem. Ale z czasem zauważyli, że był normalnym gościem, któremu mogli po prostu zaufać. Niebiescy odbiór. Głos kapitana przerwał sielankę i piloci na powrót spoważnieli. Czekali na pierwsze rozkazy, widząc, że pozostałe eskadry przyjmowały podobny szyk. Robiło się nerwowo i niebezpiecznie. Kilku pilotów odpowiedziało na wezwanie, choć jeden z nich zebrał się na odwagę i zapytał o rozkazy. One są proste. Skwitował kapitan. Za wszelką cenę zniszczyć statek matkę. Jak na zawołanie z mgławicy naprzeciw floty, począł wyłaniać się wielorybi kształt. Ciemna sylwetka ogromnego statku rozrywała pył i pochłaniała swym cieniem pastelowe barwy kosmicznej chmury. Młodzi piloci umilkli, a po czołach spłynęły im kropelki potu. Drateński flagowiec wysunął się mozolnie, prezentując nieforemny, florystyczny kadłub. Jego skrzydła, czy stateczniki, odbijały do tyłu i rozgałęziały się niczym korona drzewa. U podstawy nie można było dostrzec potężnego działa, gdyż możliwe, że na czas walki zostało schowane i zabezpieczone. Statek niczym leśny demon wysunął się naprzeciw, przytłaczając rozmiarami czekającą na niego ziemską flotę kosmiczną. Statek obcych brnął mozolnie przed siebie, jakby nie zauważył czekającego na niego wroga. Zbliżając się coraz bardziej, piloci dostrzegli jednak kręcące się pod jego brzuchem czarne kropki. Tych przybywało. Z początku kojarzyły się z chmarą niesfornych much, ale z każdą sekundą nabierały gabarytów. Szyk! Atakują! O'Hara krzyknął w momencie, gdy minęły ich laserowe pociski. Wrogie statki nadleciały, ciągnąc za sobą pobratymców i rozpoczęły chaos. Walka owadów rozpoczęła się na dobre i w kosmosie polała się pierwsza krew. Próżnia stłumiła trzaski, piski i krzyki umierających pilotów z jednej, jak i z drugiej strony. Chłodne, metalowe igły zatańczyły między czarnymi, splątanymi grotami, w których środkach pulsowało czerwone światło. Drateni również posiadali zwrotne myśliwce, a ich laserowe pociski potrafiły jednym strzałem pozbyć się dwóch ziemskich maszyn. Walka z nimi była wymagająca i dlatego zawsze szkolono pilota pod względem refleksu. Kapitan wziął na siebie pierwszy atak, gdyż takie było zadanie szpicy. Odciągnął od grupy kilku dratenów, aby ci, którzy go gonili, stali się łatwym celem dla pilotów. Teo był pod wrażeniem umiejętności wuja, jak i wręcz bawił się swoją maszyną. Grał na nosie swoim przeciwnikom, wykonując tak niebezpieczne i nieprzewidywalne zwroty, że on sam miał trudności, aby na nim nadążyć. Miał okazję trenować już z wujem tego rodzaju taktykę i za każdym razem miał ochotę krzyknąć do mikrofonu: Zwolnij, kurwa. tym razem nie był to ani trening, ani ćwiczenia.
Tio walczył z Dratenami równie pieczołowicie, co ze swoim refleksem. Wychodził na wyżyny swojego skupienia, strącając jeden po drugim czarne myśliwce. Jego precyzyjne strzały na szczęście nie uszkodziły dowódczego myśliwca, dzięki czemu mógł tylko potwierdzić, jaki był doskonale wyszkolonym pilotem. Od wuja odczepił się w momencie, gdy ten po prostu zniknął z oczu i to dosłownie. Dzięki temu mógł pomóc kolegom, strącając Dratena, który po prostu mu się napatoczył. Zdarzyło się, że uratował przed śmiercią pilota i nie ze swojej eskadry. Z lewej. Dół! Na 13! Kurwa, patrz jak lecisz! Towarzysze kolejno odzywali się w jego słuchawce, a na pulpicie kolejno znikał drateński myśliwiec. Podziękowania szły i w drugą stronę, a gdy Teo machnął ręką do wybawcy, dziękując za odcięcie ogona, wybawca nagle zniknął w kuli ognia. Myśliwiec obok dosłownie eksplodował z powodu czerwonego lasera. Drateński statek śmignął nad kokpitem oszołomionego Teo. Pilot zawrócił za nim, choć nad jego głową przeleciał nagle wuj. Sir, pomogę! Krzyknął Teo. Nie! To ich dowódca! Krzyknął równie głośno. Żądza zemsty zabrzmiała w głosie wuja. Obydwa myśliwce zniknęły w zawierusze wojennej i Teo na próżno szukać było ich zmysłem wzroku. Musiał zostawić kapitana samego w swoim pojedynku, gdyż w końcu koledzy wymagali wsparcia. Na mostku dowodzenia obserwowano na ekranie całe pole bitwy. Symfonia barw przypominała performance jakiegoś artysty. Zielone błyski, czerwone smugi i od czasu do czasu żółty kwiat wybuchającego statku zmienił ekran w niepokojące dzieło sztuki. Cisza ubarwiłaby ten widok powagą, ale na jednym jak i drugim mostku panowała nerwowa atmosfera. Rozkazy zmieniano i dostosowywano do poszczególnych grup uderzeniowych, ale każdy wiedział, że piloci byli tam zdani tylko na siebie. Kapitan O'Hara gonił się ze swoim osobistym przeciwnikiem, wykonując zwroty między zagubionymi pociskami. Gonitwa zaczynała powoli nudzić drateńskiego dowódcę i wtedy też ujawniała się ich zawziętość. Okazało się, że wrogowie posiadali uczucia i chyba z gniewem nie potrafili sobie radzić. Chcąc pozbyć się swojego ogona, Draten postanowił zawrócić, aby spotkać się oko w oko ze swoim przeciwnikiem. Do diabła z tobą! O'Hara przeklął go pod nosem, widząc jak wykonuje zwrot. Guziki na joysticku poszły w ruch i pociski wystrzeliły. Statek Dratena wybuchł, nim jednak zdołały dolecieć i zaskoczony kapitan wleciał w chmurę pyłu. W słuchawkach usłyszał wycie radości swoich pilotów, a szczególnie Tio, który do tego wszystkiego przeleciał nad jego kokpitem. Niebieski Zero, on był mój! Proszę wybaczyć, sir, ale tak długo się ganialiście, że straciłem cierpliwość. Na linii wciąż rozbrzmiewały śmiechy, a choć O'Hara miał ochotę skarcić bratanka, zrezygnował. Uśmiechnął się skrycie pod maską, zdając sobie sprawę, że przecież w żyłach tego narwanego dzieciaka płynęła jego krew. Sir, dalsze rozkazy, proszę. Czekaj, mruknął wuj, widząc migającą białą lampkę. Wieża chce poplotkować. Wuj umilkł. Linia znowu zrobiła się dla pospólstwa, które zaczęło sobie ubliżać i zakładać o tanie piwo po wykonanej robocie. W tym czasie O'Hara słuchał, co nowego udało się wymyślić jego błyskotliwym dowódcom. Prócz wsłuchiwania się w charczący głos generała, obserwował jego głowę na pulpicie. Wyraz twarzy był poważny, chociaż tak naprawdę nikt nigdy nie widział, aby ten dziadyga kiedykolwiek się uśmiechał. Generał wpatrywał się w niego niczym głodny wilk, a pomimo małego ekranu można było dostrzec, jak lśniły mu oczy. O'Hara zerknął na niego, to na szybę kokpitu, bo w końcu znajdował się w centrum pola bitwy. Jego eskadra nie odstępowała go o krok, a wiedząc, że ma rozmowę służbową, starała się ochronić jak najlepiej potrafiła. Kapitan O'Hara starał się przekonać mostek dowodzenia do swojego punktu widzenia. Punktu widzenia żołnierza, który igrał z życiem i śmiercią. I to dosłownie. Dratenów jest zbyt dużo. Nie utorowaliśmy jeszcze drogi do głównego statku, mówił kapitan. Kapitanie O'Hara, czy rozkaz jest dla pana jasny? Kapitan milczał, wpatrując się w statek. To w kosmos, który kochał równie mocno, co nienawidził. Na myśliwiec bratanka jednak nie miał odwagi spojrzeć. Kapitanie O'Hara, czy rozkazy są jasne? Powtórzył generał. Tak do jasnej cholery. Są jasne. Proszę wdrążyć plan C-15. Rzekł groźnie generał.
Piloci nie mieli okazji się z nim zapoznać. Zaczął O'Hara, ale przełożony mu przerwał. Wszelkie próby sabotażu będą odebrane za zdradę stanu. Rzekł poważnie. Proszę wdrążyć plan C-15. Koniec odbioru. O'Hara wcisnął dodatkowy napęd i lotki silnika zwęziły się. Płomień zmienił się w wąski pasek, który dodał mu napędu. Kapitan wystrzelił w stronę flagowca, gdy zaskoczona eskadra musiała nadrabiać tyły. Chłopcy, powiem wprost, zaczął kapitan. Macie mnie ochraniać. Nie ma sprawy, sir. Tak jest, kapitanie. Muszę się zbliżyć do statku dowodzenia, ogłosił ponuro. O'Hara. Na linii rozbrzmiał zupełnie nowy, męski głos. Kapitan z ciekawością zerknął na nazwisko, jakie pojawiło się na pulpicie przy ikonie mikrofonu. Dostrzegając skrót KPT, ale i znajome nazwisko, wiedział już, o co będzie pytać. Nie teraz, mruknął O'Hara. Ja tutaj pracuję. Bierzesz to na siebie? Głos kapitana eskadry zielonych Syriuszy nieco zadrżał. Wysunąłem się do przodu, a więc jak możesz się domyślać? Tak, biorę to na siebie, Londo. Nie musimy trzymać się planu. Możemy zrobić to inaczej. Powiedz to staremu. Wszystkie symulacje były do dupy. Nie mamy czasu obmyślać nowej strategii. Jaki jest plan, sir? Do rozmowy wtrącił się nagle Teo. Kapitan O'Hara zamilkł, gdy usłyszał głos bratanka. Zamyślił się głęboko i zacisnął pięści na joystickach. Drateński statek Matka zbliżał się, a wraz z nim nowa falanga maszyn bojowych. Tio, kapitan zwrócił się do bratanka, nie przejmując się, że słyszeli ich pozostali. Jesteś świetnym pilotem. Powiedziałbym, że nawet lepszym od swojego ojca. Jaki jest plan, sir? Obiecałem mu, że się tobą zaopiekuję i żeby zrobić to dobrze. Muszę zakończyć cały ten konflikt u jego źródła. Dopiero wtedy będziesz mógł wrócić na ziemię. Wujku, to znaczy, sir, zwariowałeś? Uwaga Teo nieco rozbawiła kapitana, który uśmiechnął się pod nosem. Przekazuję dowództwo nad niebieskimi Syriuszami, kapitanowi Londo. Wdrążam plan C-15. Nie, poczekaj. Kontakt się urwał, zaś Syriusz kapitana O'Hary wystrzelił do przodu. Pozostałe eskadry musiały za nim nadążyć, chociaż dowódcy wiedzieli, że ich zadaniem nie była gonitwa za swoim. Oni mieli misję go ochronić. Posypały się rozkazy i Teo musiał się do nich dostosować. Z niecierpliwością śledził oddalający się statek wujka. Kapitan O'Hara miał tylko jeden cel i nie interesowały go poboczne stateczki, które próbowały go zatrzymać. Manewrował między nimi oraz ich pociskami, zbliżając się niebezpiecznie do statku matki. Samotny bojowy Syriusz szybko zwrócił uwagę dowództwa Dratenów. Obudzone wieżyczki strażnicze obrały go za cel, jednak nie potrafiły wyeliminować natrętnej muchy. Kapitanie O'Hara! Wywoływał go Teo. Wujku! Chciał za nim lecieć i ochraniać własną piersią, aby wykonał swój jakże tajemniczy plan bez uszczerbku na życiu. Widząc jednak, jak świetnie mijał się z niebezpieczeństwami, wuj po raz kolejny pokazał, jak bardzo zasłużył sobie na stopień kapitana i białego Syriusza. O'Hara wystrzelał sobie drogę między wieżyczkami, choć statek był pod osłoną jakiegoś pola. Ono jednak, gdy błysnęło na chwilę od pocisku wroga, oślepiło własne działa, dzięki czemu O'Hara przemknął między nimi, wlatując pod pole siłowe. Zwykły pilot nie nadawał się do tego zadania, gdyż nie zdążyłby przestudiować jego budowy. Do misji C-15 potrzebny był wyższej rangi żołnierz, który wiedział, gdzie znajdował się mostek dowodzenia. Kapitan, minąwszy ostatnią wieżę, wyłonił się i wyprostował lot. Wyłączył mapę i przez szybę kokpitu zorientował się, gdzie znajdował się mostek Dratenów. Dziwny wyrostek na statku osłaniała zielona kopuła stworzona z jakiejś organicznej powłoki. Nie przepuściała ona zimna kosmosu i odgradzała od zabójczej próżni statek, żyjący swoją atmosferą. Kapitanie O'Hara, Odezwało się jego dowództwo na linii. dziękujemy za służbę. Zostanie pan odznaczony. Chrzańcie się wszyscy, wrzasnął. Kapitan pociągnął wajchę i myśliwiec wystrzelił przed siebie. Syriusz zanurkował, zmieniając się w białą smugę, która przebiła się przez pole siłowe i wbiła z impetem w drateński mostek, rozbijając go na kawałki. Wieża wybuchła i zalśniła niczym gwiazda, pociągając za sobą lawinę błędów i zwarć, które zaczęły niszczyć ogromny statek od środka.
Wybuchający flagowiec zmienił się w równie wielką, choć jasną mgławicę, z której uprzednio wyleciał. Puścił w eter falę uderzeniową, jaka zachybotała szybującymi myśliwcami. Drateńskie maszyny popadły w chaos. Rozpierzchły się we wszystkie strony, bez wyraźnych rozkazów. Zmieniły się w bezproblemowe cele, które pozostawało tylko wykończyć. Wśród ludzi zapanowała euforia. Na statku dowodzenia każdy wpatrywał się wielkimi oczami w ekran i podziwiał fajerwerki. Na wielopoziomowych łączach rozbrzmiewały śmiechy i okrzyki radości pilotów. Jednak jeden z nich nie podzielał tego entuzjazmu. Teo nie gonił pozostałych Dratenów, nie słuchał nawet nowego dowódcy próbującego pocieszyć go na duchu. Szybował nad wybuchającym, byłym celem swojej cywilizacji, nie widząc w nim udanej misji, a grób członka rodziny. Teo O'Hara? O'Hara! Wywoływał go kapitan Londo. Jak brzmiał C-15? Krzyknął Teo. Co oni znowu kurwa wymyślili? Kapitan Londo westchnął i odpowiedział spokojnie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlaczego sam tego nie zrobiłeś? Dlaczego on? Teo rozpłakał się. Twój wuj wykazał się bohaterstwem i nie wolno ci myśleć inaczej. To był najlepszy pilot, jakiego znałem. Z całym szacunkiem, ser, ale my jesteśmy O'Hara. My nie jesteśmy zwykłymi pilotami. O'Hara zawsze jest dwóch. Powiedział kapitan Londo. Jeden się poświęca, aby drugi mógł się na nim uczyć.